Barcelona to miasto, które aż się prosi o zwiedzanie. Od klimatycznych uliczek Bari Gothic, po słoneczne plaże Barcelonety, Rambla, Park Güell, Montjuïc, Sagrada Familia. Interesujących miejsc jest tu multum, ale jak najlepiej się tam dostać? Metro, autobusy, tramwaje, taksi, Uber. Czy tu w ogóle jest Uber? Może rowerem albo hulajnogą, a może tradycyjnie z buta? Oto kompletny przewodnik po komunikacji w stolicy Katalonii. Ja mam na imię Marcin, dziś witam Was z Barcelony. Miasta, które po raz pierwszy odwiedziłem kilkanaście lat temu i niemal co roku w nim bywam. To jest mój kanał Edinburgher, zaczynamy. O filmach z Barcelony myślę już dłuższy czas, ale jest tego tyle, że przewodnik trwałby chyba godzinę, albo podzielę to na jakieś oddzielne filmy, no na pewno kiedyś się tym zajmę. Dziś skupię się na samym poruszaniu się po mieście, bo jeśli jesteście w Barcelonie po raz pierwszy, ten natłok opcji może trochę przygniatać. Nic się nie martwcie, zaraz to ogarniemy. Zacznijmy od początku, czyli od przyjazdu z lotniska. Tu macie kilka opcji, od pociągu i autobusów, przez metro i taksi, czy też prywatnego wynajmu samochodu. Jak dostać się z lotniska do centrum Barcelony? No nie będę zajmować się lotniskiem w Gironie czy Reus, omówimy główne lotnisko w stolicy Katalonii. Także lotnisko El Prat znajduje się około 15 km od centrum. Na szczęście dojazd jest szybki i wygodny, oto najlepsze opcje. Pierwsza, aerobus. Najszybszy transport kosztuje 7,25 €, zawiezie Cię na plac kataloński w 30 minut, odjeżdża co 5-10 minut od godziny 5 rano do 1 w nocy. Możesz jednocześnie kupić bilet w obie strony, kosztują 12,50 i jest ważny 15 dni. Druga opcja to metro, dobra opcja, ale z przesiadką i kosztuje 5,70. Linia metra L9 Sud łączy lotnisko z miastem, ale nie dociera do ścisłego centrum. Trzeba tam przesiąść się na linię L1, L3 lub L5. Uwaga, bilet lotniskowy jest droższy i bilet wieloprzejazdowy T-Casual nie będzie działać na tej trasie. O różnych rodzajach biletów opowiem w późniejszej części filmu. Pociąg Renfe Rodalies R2 Nord. Tanio i wygodnie, niecałe 5 €, dojeżdża do dworca kolejowego Barcelona Sants, stamtąd jest już blisko centrum. Podróż trwa około 25-30 minut, możesz użyć karty Hola BCN lub Barcelona Card. W pociągu działają także bilety T-Casual. Czwarta opcja to taksówki. No bardzo wygodne, ale wiadomo drożej, od 30-35 €. Taksówka będzie idealna, jeśli masz dużo bagażu. Dojazd do centrum zajmie około 25-30 minut. Jedną z opcji może być też autobus nocny N17, N18. To najtańsza opcja, kosztuje 2,65, jest tylko dla podróżujących pomiędzy 1 a 5 rano. Wolniejszy jest od aerobusa, ale dużo tańszy. Co powinieneś wybrać? No jeżeli chcesz szybko dojechać, to polecam aerobus. Jeżeli szukasz oszczędności, pociąg Renfe albo autobus nocny, a jeśli masz dużo bagażu, no to wiadomo taksówka. Dobra, jak już jesteśmy w mieście, to metro to twój najlepszy ziom w Barcelonie. Gdy chcesz przemieszczać się szybko i bezproblemowo, metro to najlepszy wybór. Ma 8 linii, a każda z nich prowadzi do innej części miasta, od centrum przez plażę aż po Camp Nou. Linia czerwona L1 jest idealna, jeśli chcesz zobaczyć łuk triumfalny lub zrobić zakupy na placu katalońskim. L3 zielona to twoja trasa do Las Ramblas i Parku Güell. Linią żółtą L4 dojedziesz na plażę w Barcelonecie. Metro kursuje codziennie od 5 rano do północy, a w piątki i soboty nawet przez całą noc. Pociągi jeżdżą co 2, 4, 5 minut, więc nie musisz się martwić długim czekaniem. Najlepsza opcja na bilety? T-Casual to 10 przejazdów za 12,55. Tanio i wygodnie. Jeśli planujesz zwiedzać intensywnie, wybierz Hola BCN. Nielimitowane przejazdy już od 16,40 za 2 dni. Kolejna opcja to autobusy. Tu będzie wolniej, ale za to z widokami. Jeśli masz ochotę podziwiać miasto zza szyby, wsiadaj w autobus. Barcelona ma ponad 100 linii, które docierają do każdego zakątka miasta. Siatka autobusów jest tak podzielona, że praktycznie wszędzie można dojechać z maksymalnie jedną przesiadką. Autobus też jest fajną opcją, jeśli wracasz późno w nocy.
Midbus to są nocne autobusy, jeżdżą od 22:30 do 5 rano. W autobusach możesz używać tych samych biletów co w metrze, więc jeśli masz T-Casual lub Hola BCN, możesz śmiało wsiadać. Barcelona ma też sieć tramwajów, chociaż nie są one tak bardzo popularne jak metro czy też autobusy. Możesz jeździć tramwajami, jeśli na przykład jedziesz na Camp Nou, tam jeżdżą linie T1, T2 i T3. To będzie przydatne, jak Robert Wojtek i spółka wrócą z tego stadionu olimpijskiego na nowy już obiekt FC Barcelona. Tramwaje są wygodne i mniej zatłoczone niż metro, a co najważniejsze, działają na te same bilety. Dobra, no właśnie, to więc jakie bilety wybrać? Barcelona oferuje całą gamę biletów, więc wybór zależy od Twojego stylu zwiedzania. Na intensywne takie zwiedzanie polecam bilet Hola BCN, nielimitowane przejazdy na od 2 do 5 dni. Na takie sporadyczne przejazdy jest bilet T-Casual. To jest 10 przejazdów za 12,55. Dla grupy i rodziny macie bilet T-Group, to jest 70 przejazdów, można używać razem. A dla mieszkańców jest bilet T-Usual, to jest taki bilet miesięczny, nielimitowany za 22 euro. Bilety kupisz na stacjach metra w automatach, w kioskach TMB i przez aplikację TMB App. Myślę, że najlepszą opcją będzie bilet T-Casual, w którym masz 10 przejazdów, każdy będzie Cię kosztował wtedy niewiele ponad 1 euro. Do tego jeden przejazd liczy się jako 75 minut i można się przesiadać. Także jeśli na przykład chcesz pojechać oglądać widok z bunkrów, to do stacji Penitence możesz dojechać metrem i potem przesiąść się na tym samym bilecie w autobus 119 i dojechać na sam szczyt. Ważna informacja, tego biletu już nie można dzielić. Wprowadzono to kilka lat temu, więc jeśli na przykład jesteście we dwójkę i myślicie, że każdy z Was wykorzysta tylko po 5 przejazdów, no to tak się nie uda. Niestety, bilety co prawda nie są imienne, ale jeśli już skasujesz, to nie możesz go użyć za chwilę dla drugiej osoby. Każdy z Was będzie musiał kupić oddzielny bilet, ale nawet jeśli planujecie po 5 przejazdów, to i tak to się będzie opłacać, bo normalny bilet jednoprzejazdowy kosztuje 2,65 i kupując go nie możesz go wykorzystać do przesiadek. Jeśli chcesz zobaczyć coś więcej niż samo miasto, wsiadaj w kolej podmiejską. W Barcelonie działają dwa systemy. FGC to coś w rodzaju szybkiej kolei miejskiej, która zawiezie Cię na przykład na wzgórze Tibidabo. I jest jeszcze Rodalies Renfe, to są hiszpańskie pociągi regionalne, które dowiozą Cię do innych miast z Katalonii. Skorzystasz z nich również jadąc do nadmorskich miejscowości na Costa Brava. Pociąg Renfe jedzie również na lotnisko. Jeśli chodzi o inne miejsca w Hiszpanii, to ja już tam byłem. Na moim kanale znajdziesz sporo materiałów z Madrytu, Alicante, Malagi, Santander, Torremolinos, Las Palmas, Ronda, Setenil, no sporo zwiedziłem, także zajrzyj na mój kanał, bo mam tam dużo filmów. No i nie tylko z Hiszpanii. Jeśli planujesz inne miejsca w Europie, to możliwe, że ja już tam byłem. Zasubskrybuj kanał, bo co tydzień dodaję nowy film. Wracając do tematu i kolejnej opcji poruszania się po mieście, Barcelona to jedno z najlepszych miast na rower. Ma ponad 200 km ścieżek rowerowych, a jazda po nadmorskiej promenadzie to prawdziwa przyjemność. Jak wypożyczyć rower? No, są wypożyczalnie prywatne, znajdziesz je w wielu punktach miasta, ceny zaczynają się od 10-15 euro za dzień. Jest też system Bicing, to jest system rowerów miejskich, niestety dostępny tylko dla mieszkańców z kartą abonamentową. Najlepsze trasy rowerowe to zdecydowanie Barceloneta, jeśli chcesz poczuć morską bryzę i przejechać wzdłuż plaży. Passage de Gracia to ekskluzywna aleja z modernistycznymi budynkami i butikami. Tutaj wskazówka. W centrum ścieżki rowerowe są bardzo dobrze oznaczone, ale uważaj na turystów, którzy często nie patrzą gdzie idą. Aha, no i jeśli nie jeździsz rowerem, to nie bądź tym turystą, który pod rower się pakuje. Kolejny środek transportu to taksi. Czasem trzeba szybko dostać się z punktu A do B, zwłaszcza jeśli masz bagaże lub wracasz późno w nocy. W Barcelonie taksówki są czarno-żółte i łatwo je złapać na ulicę. Średni koszt przyjazdu w mieście to tak 15-20 euro, a trasa lotnisko centrum to około 35-40 euro. Czy są alternatywy dla tradycyjnych taksówek? Tak, jest aplikacja FreeNow, tam zamawiasz oficjalne taksówki przez aplikację. I Cabify, to jest taka hiszpańska wersja Ubera, często z lepszymi cenami. Czy w Barcelonie jest Uber? No i tak i nie.
On tu działa, ale korzysta głównie z licencjonowanych taksówek, więc nie jest tańszy od zwykłego taksi. Czy warto korzystać z taksówek? No tak, jeśli masz dużo bagażu, podróżujesz w grupie lub zależy Ci na czasie. Ale jeżeli chcesz oszczędzać, metro i autobusy są tańsze i dobrze zorganizowane. Czy warto wynająć samochód? No jeśli myślisz o wynajmie auta w Barcelonie, warto się dobrze zastanowić. W praktyce jazda po mieście to więcej kłopotów niż korzyści. Dlaczego wynajem auta to średni pomysł? No przede wszystkim korki. W godzinach szczytu możesz utknąć na dobre, zwłaszcza w centrum. Parkowanie, znalezienie wolnego miejsca to prawdziwe wyzwanie, a parkingi są drogie, nawet 4 euro za godzinę. No i przede wszystkim tu jest świetna komunikacja miejska. Metra, autobusy i rowery sprawiają, że samochód nie jest potrzebny. Kiedy wynajem auta ma sens? No może jeśli planujesz wyjazd poza Barcelonę, auto może być dobrym rozwiązaniem. Przyda się, gdy chcesz odwiedzić bajkowe plaże i małe malownicze miasteczka na Costa Brava. Auto wynajmiesz na samym lotnisku El Prat, a ceny zaczynają się od 40 euro za dzień. Kolejna opcja to hulajnogi elektryczne. No hulajnogi to świetna opcja dla tych, którzy lubią swobodę i szybkość, ale w Barcelonie korzystanie z nich może być trudniejsze niż się wydaje. W przeciwieństwie do wielu europejskich miast, w Barcelonie nie ma systemu miejskich hulajnóg na minuty, takich jak Lime czy Bolt. Miasto wprowadziło restrykcje, więc hulajnogi można wypożyczyć tylko w prywatnych firmach. Ceny wynajmu to od 15 do 25 euro za jeden dzień, a hulajnogi znajdziesz w wypożyczalniach głównie w centrum i przy plaży. Najważniejsze zasady jazdy hulajnogą w Barcelonie, no przede wszystkim zakaz jazdy po chodnikach. Grozi za to mandat nawet 500 euro. Można poruszać się po ścieżkach rowerowych i ulicach, gdzie obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Nie wolno przewozić pasażera, hulajnoga jest tylko dla jednej osoby. Kask nie jest obowiązkowy, ale lepiej go mieć, zwłaszcza na ruchliwych ulicach. Barcelona pieszo? No to najlepszy sposób na zwiedzanie. Chociaż transport publiczny w Barcelonie działa świetnie, żadne metro nie da Ci tego, co spacer po klimatycznych uliczkach. To miasto jest wręcz stworzone do pieszych wędrówek, a wiele najważniejszych atrakcji znajduje się w niewielkiej odległości od siebie. No i wiadomo, pieszo możesz odkryć ukryte zakątki, lokalne knajpki, których nie zauważysz z autobusu. Pieszo to zero kosztów, no i Barcelona jest kompaktowa, większość atrakcji znajduje się w zasięgu spaceru. Taka wskazówka ode mnie, odradzałbym postawienie na całodzienne chodzenie i totalne unikanie innych środków transportu. Co prawda pieszo zwiedzając Barcelonę możesz zrobić 35-40 tysięcy kroków dziennie, ale odradzam to zwłaszcza w upalne dni, bo latem temperatury dochodzą do 35 stopni, więc wielogodzinne spacery mogą być męczące. Jeśli masz mało czasu, Park Güell czy Camp Nou są oddalone od centrum, więc metro lub autobus będą lepszym wyborem. Pod górę na Montjuïc, no jeśli nie chcesz się męczyć, skorzystaj z kolejki linowej lub autobusu. Niezależnie od tego, jaki środek transportu wybierzesz, jedno jest pewne, Barcelona jest idealnym miastem do odkrywania. Teraz apki. Podróżowanie po Barcelonie stanie się prostsze i wygodniejsze, gdy masz odpowiednie aplikacje na swoim telefonie. Oto kilka, które zdecydowanie warto zainstalować. TMB App. To oficjalna aplikacja komunikacji miejskiej, która pomoże Ci się poruszać po Barcelonie tak jak lokalsi. Co oferuje? Rozkłady jazdy i mapy metra, autobusów i tramwajów, możliwość zaplanowania trasy na podstawie aktualnych połączeń, no i informacje o zakłóceniach w ruchu. Aplikacja Moovit. To aplikacja stworzona do planowania podróży publicznym transportem w miastach na całym świecie, no w tym też w Barcelonie. Fajnie ją mieć, nie tylko jeśli chodzi o Barcelonę. Ogarnia też na przykład autobusy na Gran Canaria. Jeśli widzieliście mój odcinek z Las Palmas, to Moovit ogarnia także tam autobusy. W tej aplikacji macie dokładne mapy i rozkłady jazdy, powiadomienie o utrudnieniach i opóźnieniach. Macie też opcję wyboru najwygodniejszego środka transportu, np. metro, autobus czy tramwaj. Apka Google Maps. Czy trzeba ją w ogóle przedstawiać? To niezastąpiona aplikacja do nawigacji map, także w Barcelonie. Czy Google Maps oferuje coś, o czym jeszcze nie wiecie? No nie wiem, czy znacie mapy offline. Pozwala zaoszczędzić na danych internetowych. Jeśli wasz roaming ma limity, to można przed przyjazdem ściągnąć sobie mapę w trybie offline i wtedy spokojnie możecie zwiedzać, korzystając z mapy bez internetu. GPS zrobi swoje, będziecie wiedzieli, gdzie jesteście. Apka Bicing. Jeśli planujesz korzystać z rowerów miejskich,
Ta aplikacja jest niezbędna, mimo że bardzo trudno wpiąć się w ten system rowerów w Barcelonie. Jeśli nie jesteś jej mieszkańcem, no nie jest to niewykonalne. Jeśli Wam się uda, ta apka oferuje wyszukiwanie najbliższych stacji rowerowych, informacje o dostępnych rowerach w czasie rzeczywistym i możliwość wypożyczenia roweru na minutę. No i wiadomo, takie apki jak Uber, Cabify czy Bolt. Choć komunikacja miejska działa świetnie, czasami warto skorzystać z taksówki. No te apki to przede wszystkim wygodne zamawianie taksówki na telefon i ceny i czas oczekiwania w czasie rzeczywistym. Parkopedia. Jeśli planujesz wynajem samochodu, to aplikacja pomoże Ci znaleźć parkingi w Barcelonie. Co oferuje? Informacje o dostępnych parkingach i ich cenach, możliwość rezerwacji miejsca parkingowego prosto z apki, wyszukiwanie w pobliżu Twojej lokalizacji. Fonts BCN to aplikacja z darmowymi ujęciami wody pitnej w Barcelonie. Zgarniaj bidon i śmiało możesz spacerować po mieście, uzupełniając wodę. Nie musisz kupować wody w butelkach. Szczerze polecam też Wam kanał Odkrywcy Miasta. Nie znam Piotrka osobiście, ale obserwuję jego pracę od lat i jego portal jest pełen informacji o Barcelonie. Ma też kanał na YouTubie, może go podlinkuję tutaj też. W sumie czemu nie, to naprawdę rzetelne źródło informacji, także wpadajcie do niego. A ja tymczasem kończę już. Proszę o lajka i suba, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a ja ściskam Was serdecznie i tradycyjnie udanego urlopu.